Wszyscy teraz doświadczacie gwałtownych zmian tego, co się dzieje na świecie. Chodzi o wibrację Ziemi i wibracja Ziemi jest coraz wyższa. O przejściu między Ziemi 3D a 5D. Znajomych przychodzą i mówią, o jak z tobą pogadam, to mi jest lepiej. Tak te osoby, które do was przychodzą, chwilowo się doładują, poczują się lepiej, ale to jest tak, jakbyście na przykład bezdomnemu dali 10 000 złotych. Jeśli chcesz więcej wiedzy, energii i konkretnych narzędzi do transformacji życia, subskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby nic cię nie ominęło. Tym, co odróżnia to nasze życie i to, kiedy robimy ten pierwszy krok, bo pamiętajcie, że to do was zawsze należy zrobienie tego pierwszego kroku. Bo możecie zebrać wszystkie informacje z całego świata, możecie mieć całą tak zwaną wiedzę, ale to nie jest wiedza, bo wiedza to jest ta informacja poparta waszym doświadczeniem, informacja poparta działaniem. To wtedy się staje waszą wiedzą, a wszystko to, co mówimy wam my, z czym nie do końca się jeszcze zgadzacie, co nie do końca czujecie, to nie jest wiedza, to jest tylko dla was i wyłącznie informacja i wy poprzez swoje doświadczenie, poprzez swój pryzmat możecie poprzez swoje filtry to przepuścić i to dopiero wtedy staje się tą wiedzą, kiedy te informacje wprowadzicie w swoje życie, kiedy zastosujecie te rzeczy, kiedy wykażecie jakimś działaniem, wtedy ma szansę to stać się wiedzą dla was. Czytanie książek, oglądanie filmów, czy przychodzenie tutaj na spotkania, to są super rzeczy, ale bardziej traktujemy je jako inspirację dla was i dla siebie, bo one mogą przynieść zmianę, ale to dopiero jest ten pierwszy krok, pierwszy początek. Wyobraźcie sobie potężne schody, które mają 10 000 stopni albo więcej i zbieranie informacji to jest jak pierwszy stopień. On dużo daje, bo zaczynają nam się poszerzać horyzonty, ale powiem wam tak, na przykład z takiego doświadczenia pracy indywidualnej z kimś, ktoś do mnie przychodzi i mówi, ale ja już to wiem. Ja wiem, bo ja to przeczytałem, bo przychodzę do was na live, bo byłem Słyszałem na jakimś to już szkoleniu 100 razy, kiedyś. ja to doskonale wiem. I wtedy pytam, ale czy to pracuje w twoim życiu, czy to umiesz zastosować, czy to już się dzieje samo bez twojego myślenia? Nie, nie dzieje się, więc nie ma wiedzy, jest tylko informacja. I informacja jest super, ale jest dopiero początkiem. Wtedy, kiedy na przykład mam informację, że wszystko zależy od mojego umysłu. Jeżeli będę mieć przekonanie, że wszystko mi służy, to wszystko będzie mi służyć. Tak? To jest informacja, ale dopiero moja praktyka i moje doświadczenie i moja obserwacja rzeczywistości, że rzeczywiście robię to i mi służy, idę tam i mi służy, spotykam tę osobę i mi służy. Tak? Dopiero to sprawia, że koła wchodzą w ruch, tak? Ruszają i zaczynają się rozkręcać i iść dalej. Więc pytanie do ciebie, tak sama przed sobą, powiedz sobie, jaki procent masz informacji w swojej głowie, a jaki procent masz swojego doświadczenia i takiej wewnętrznej wiedzy, że to już pracuje dla ciebie, że to rzeczywiście się wydarza. Inny przykład, który też mam z wczorajszej sesji akurat takiej indywidualnej. Pozdrawiam serdecznie, prawie wszyscy tak mówią, więc jak powiem, to każdy pomyśli, że to o nim, ale to jest, że tak powiem, powszechne zachowanie. Nawet ktoś mi mówi, ja już wybaczyłem tej osobie, ale nie wracajmy do tego. Mówię, nie, czekaj, to jest bardzo interesujące, to co zostało właśnie powiedziane, nie wracajmy. Mówię, tak, bo ja już to wybaczyłem, zamknąłem, nie chcę tego znowu rozgrzebywać. Czyli jednak jeszcze jest coś do wybaczenia w takim razie, skoro boimy się coś rozgrzebać. To znaczy, że istnieje to w naszej pamięci, to znaczy, że na jakieś wspomnienie, jakiś dźwięk, jakieś zdanie, jakąś osobę reagujemy tak, jakbyśmy potarli sobie oko pieprzem, że zaczynamy płakać, krzyczeć i chcemy się schować nie wiadomo gdzie. Więc to jest właśnie informacja. Przeczytałam gdzieś w książce, że mogę zrobić radykalne wybaczanie, napisałam list i robię, i ma zadziałać. Więc zamykam ten list, koniec, nie wracam do tego, wybaczone. Ale dopóki nie pracuje to dla nas, ja dalej myślę o tej
nauczycielce z podstawówki albo o tej koleżance ze szkoły i na samą myśl już mi się zbiera na płacz. To znaczy, że nie ma wiedzy, nie ma uświadomionego tego, co przed chwilą było w sferze informacji. I nie szkodzi, czasami tak bywa, czasami to wybaczanie trzeba zrobić kilka razy, albo raz, a dokładnie. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyście zaczęli obserwować, gdzie ja jestem. Czy ja jestem w sferze informacji, czyli mój umysł świadomy to wie, czy ja już jestem w sferze wiedzy, czyli to zostało zintegrowane ze mną i to działa na moją korzyść, samo. Nie muszę do tego wracać, nie muszę o tym myśleć, to się samo dzieje z tyłu mojej głowy, ja nawet się tym nie zajmuję. Tak? I gdzie jesteśmy? Możemy sobie wyodrębnić albo podzielić nasze życie właśnie na takie dwa obszary. Czy ja jestem w sferze informacji? Wiem, a ja wiem, że wszyscy już prawie wszystko wiecie, prawie wszystko wiadomo z tego, co... Dużo wiecie. Tak. Zawsze często na tych naszych webinarach dodatkowych robimy taką ankietkę, jak długo jesteś w rozwoju duchowym. 1, jeżeli dopiero zaczynasz. 2, jeżeli już zrobiłeś swoje pierwsze kroki i co tam dalej jest? I chcesz, ale potrzebujesz więcej. A 3 to jest na przykład, jeżeli jesteś w rozwoju już duchowym, na przykład, nie wiem, 10-15 lat, ale ciągle ci mało i ciągle czujesz, że potrzebujesz więcej. Napiszcie tak z ciekawości chociażby, jaka tu jest grupa. 1, 2 czy 3. 1 to początkujący, 2 średnio zaawansowany, a 3 to już zaawansowany taki, że wiecie, już dużo książek, weteran, dużo książek, dużo kursów, dużo ran na ciele, dużo doświadczeń. Teraz to już tak wszyscy ochłoną, 2 pewnie, tak? Delikatnie, tak, żeby nie przesadzić. Tak, nie przesadzić. Ale rzeczywiście na tych zamkniętych szkoleniach, które robimy, zazwyczaj we czwartki, to tam 90% deklaruje się, że jest 3 i super, fajnie, tylko że to jest ta 3 w sferze informacji w większości przypadków. Najczęściej. Tak, dlatego... A wiecie dlaczego? Bo gdybyśmy byli w tej 3, jeśli chodzi o wiedzę, to byśmy w ogóle nie otwierali internetu. Nie byłoby takiej potrzeby szukać gdzieś tam nowych rzeczy. Nie szukalibyśmy rzeczy, dla siebie ani wiedzy, ani informacji, ani narzędzi, ani innych perspektyw. Bo kiedy jesteśmy prawdziwą 3, to nie szukamy na zewnątrz autorytetów. Tak. Tylko wiemy, że ten prawdziwy autorytet jedyny jest w nas, aczkolwiek są tu jedyneczki i super, bardzo się cieszę, bo witajcie. I od razu wam zazdroszczę, ponieważ u mnie ten proces trwał kilkadziesiąt lat, a wy możecie od razu zacząć i dzisiaj też poznałem takiego chłopaka 17-letniego i mówię, wow, jak fajnie, że ty już zaczynasz z tej wiedzy takiej od razu z górnej półki, a nie bawisz się w tam jakieś ustawienia rodowe, w odpukiwanie się, w przestawienia i tak dalej. Będziemy o tym dzisiaj trochę więcej jeszcze mówić, że to wszystko jest spoko na pewnym poziomie, ale później już to nie jest nam do niczego potrzebne, kiedy złapiemy ten kontakt ze sobą. 0,5. 0,5. Brawo, taki pisklaczek. 0,5 to jeszcze do niedawna na weekendzie robiłem, ale te czasy też odeszły w niepamięć. To tak, że mam mnóstwo osób w swoim otoczeniu, gdzie przychodzą do was, chcą się z czegoś wyżalić, chcą się czymś podzielić i zrzucają na was ten wasz bagaż emocjonalny, są takimi hubami trochę. Wy jesteście tymi drzewami, którzy na siebie to biorą, bo umiecie, bo możecie, bo czujecie, że wtedy czujecie się też wartościowi dla innych i czujecie, że w ten sposób się realizujecie i spełniacie, ale po takim ta osoba wychodzi pełna energii naładowana, mówi super, teraz dam sobie radę ze wszystkim, a wy z tym zostajecie, ta energia was obciąża, nie czujecie się z tym zbytnio komfortowo, a następnie ta osoba idzie i za dzień, 2 wraca do swoich starych schematów, się nic absolutnie nie zmieni. No Asia napisała, że tak ma. Ja myślę, że jest wiele osób, które tak mają. Tak, jeszcze poczekamy na wasze komentarze. Ale mniej więcej w ten sposób działają terapie, nie? Czyli idziemy, wyżygamy się, wygadamy, popłaczemy, wyrzucimy z siebie i czujemy się lekko, ale za tydzień trzeba znowu wrócić. Bo trzeba znowu gdzieś tam się oczyścić i to jest takie never ending story. I tak samo trochę tutaj się dzieje i o ile wasza świadomość jest coraz wyżej, oczywiście, bo my to widzimy i czujemy i jesteśmy w stanie też to zmierzyć, ale większość z was jeszcze jest w sferze informacji tylko i wyłącznie i przychodzi tutaj, żeby dostać zastrzyk energii. Więc pytanie, gdzie jesteś? W sferze informacji taka trochę huba, czy w świecie wiedzy już przechodzisz tam i jesteś drzewem? I to tak po prostu warto sobie spojrzeć na siebie, tak, żeby podjąć też decyzję, gdzie ja chcę być, czy tu, czy tu. Żeby też nie traktować takich rzeczy, takie jak wiecie, jak się bierze na przykład tabletkę na ból głowy, czyli bierzemy, poczujemy się chwilowo lepiej,
ale mamy tego świadomość, że ta tabletka na ból głowy tak naprawdę nie likwiduje przyczyny naszych problemów. Chwilowo poczujemy się lepiej, chwilowo się doładujemy. Tak jak te osoby, które do Was przychodzą, chwilowo się doładują, poczują się lepiej, ale to jest tak, jakbyście na przykład bezdomnemu dali 10 000 złotych. I on z radością to przyjmie, mówi: Jezu, ale mam Pójdzie szczęście. zainwestować. Ale raczej nie Raczej- zainwestuje raczej tych nie, pieniędzy. właśnie. Tylko nie mając oczywiście nic do bezdomnych, bo niektórzy to są naprawdę bardzo świadomymi istotami. Ale mówię o takim schemacie, że raczej te pieniądze gdzieś przepuści, że gdzieś je roztwoni. I ile jest takich przypadków? Dajcie znać, czy słyszeliście o tym, jak ludzie wygrywali na loteriach grube miliony i po roku, po 2 kończyli z większymi długami niż mieli przed tą wygraną, bo nie byli na to gotowi, na tą ilość energii, czy tą ilość gotówki, którą w danym momencie otrzymali. I tak też jest z osobami, którym wy staracie się pomóc. Albo tak też jest, kiedy przychodzicie na tego typu spotkania, żeby się doładować, poczuć się lepiej, ale za tym nie idzie żadne działanie. To jest tak naprawdę marnowanie swojego czasu. Więc czas zastanawiania się, czy zrobić to, czy tamto, już minął. Teraz mamy do wyboru 2 rzeczy tak naprawdę. Albo robimy i działamy, albo zostajemy i nie działamy. I dalej jest tak, jak jest. A pod tym względem lepiej nie będzie. Pewnie dużo słyszeliście o tym tak zwanym przejściu. Dajcie znać, kto słyszał o przejściu między Ziemi 3D a 5D, bo to jest taki już od lat bardzo popularny temat w środowiskach właśnie tego rozwoju świadomości.